kochani, to kolejne Q&A Macadamian Girl i mam nadzieję, że te pytania także Was zaciekawią, tak bardzo jak zaciekawiły mnie. Dzisiaj odcinek jest niecodzienny, zdarzyło mi się to już raz w którymś odcinku poprzedniego cyklu, dlatego, że odpowiem na 5 pytań od jednej czytelniczki, czyli od Karoliny, bo Karolina na Instagramie jako hejoszki komentuje mi strasznie często wszelkie posty, zadała ponad 5 pytań, także bardzo Ci, Karolina, dziękuję. I ja dzisiaj specjalnie w odcinku takim trochę dedykowanym dla Ciebie odpowiem na 5 z nich. Zaczynamy! Pytanie numer 1. Jak wyglądałby Twój wymarzony dzień? Jestem trochę nudziarzem i powiedziałem, że mój wymarzony dzień w tym momencie to dzień w kapciach, na kanapie, z laptopem. Kupiłam w ogóle ostatnio stolik taki, wiecie, żeby na łóżku leżeć, oglądać, nawet nie trzeba się gdzieś tam schylać głową w dół i kark się nie męczy. Tak, to jest mój wymarzony dzień. Chwilowo mój wymarzony dzień to seans filmowy w łóżku, piękna pogoda za oknem, może najpierw poprzedzony rano jakimś spacerem. Odpoczynek, trochę odpoczynku. Pytanie numer 2 jest bardzo fajne. Z kim sławnym chciałabyś zjeść kolację? Tutaj mam dwa takie w głowie pomysły, które gdzieś ze sobą konkurują. Jeden to jest Meryl Streep, którą uwielbiam i która po prostu... Chyba nasza Krystyna Janda to jest... Znaczy Krystyna Janda jest osobnym bytem i osobną genialną osobą. Natomiast często się mówi, że Krystyna Janda jest polską Meryl Streep. Dlatego na pewno ona też jest jedną z takich osób, które chciałabym poznać, ale top of the top jest Meryl Streep. A drugą jest Lady Gaga, którą uwielbiam, mogłabym jeść łyżkami, bo ona jest niesamowicie kreatywna, oczywiście jest kontrowersyjna, ale jak każdy wielki artysta trochę musi być i Gagę ubóstwiam i chciałabym kiedyś ją poznać i po prostu, no i to będzie, myślę, że taka osoba. Co tu dużo mówić, ja jestem gagomaniakiem, małym monsterkiem, więc tak jest. Pytanie numer 3. Niech Was nie zmyli ta liczba palców. Karolina zapytała mnie, czy mam jakiś ulubiony sport. No to ja uwielbiam biegać. Ćwiczyłam też jogę, do której muszę wrócić i czasami coś tam w domu robię, ale chciałabym wrócić tak regularnie. Natomiast biegam. Niewielu z Was pewnie wie, ale mam nadzieję, że ci, którzy śledzą Instagram, wiedzą, że też ćwiczę w takim w miejscu Body Lab Fitness, gdzie mnie podpinają elektrodami do różnych tam kabelków i w ten sposób ćwiczę w takiej jednej pozycji, ale moje ciało jest narażone na różne spięcia i to jest coś, co przypomina trening taki bardzo skoncentrowany na konkretnych ciałach, konkretnych częściach ciała. Nie ćwiczycie, nie biegniecie, natomiast Wasze ciało ćwiczy i to też nie jest wcale takie łatwe wbrew pozorom, więc to są ostatnie takie aktywności, które mnie zajmują. Trenuję też tak na siłowni i to są... No ostatnio jestem nawet z siebie dumna, słuchajcie, muszę przyznać, że wzięłam się za siebie, nie będę stara i skostniała. Tamara, dajesz czadu. Pytanie numer 4, tym razem się nie pomyliłam. Karolina pyta, jak najchętniej spędzam czas, więc czas najchętniej spędzam w gronie przyjaciół, w takim bardzo kameralnym gronie, gdzie faktycznie można z ludźmi porozmawiać. Nie jestem imprezowym zwierzakiem, więc jeżeli sądzicie, że zobaczycie mnie tańczącą gdzieś na barze, to pewnie nie byłam ja. Natomiast lubię właśnie gdzieś wieczorem sobie posiedzieć, albo w domu u kogoś, albo w domu u siebie, albo w knajpce, ale tak bardzo właśnie, żeby pogadać, zjeść dobrą kolację. Uwielbiam czytać książki, więc to jest coś, co zostawiam zawsze sobie na weekendy, albo na bardzo długą podróż metrem. I kocham chodzić do kina. Jestem totalnym kinomaniakiem, o czym wiecie, jeżeli śledzicie mój kanał i mojego bloga. W kinie potrafię pójść na 4 seanse pod rząd i wciąż mi jest mało, więc to są chyba takie top aktywności, które pozamodowe, które uskuteczniam i chyba nigdy się nimi nie znudzę. Pytanie numer, a może użyję drugiej ręki, pytanie numer 5. Jakie są Twoje ulubione kwiaty?
Tutaj jest taki trudny spór, bo z jednej strony człowiek nie chce być banalny, nie chce powiedzieć, że róże, ale one tak pięknie pachną. A z drugiej, takiej innej strony to uwielbiam lilie, bo są piękne, są takie duże, strzeliste, bardzo ładnie wyglądają. A z trzeciej strony, gdyby tylko orchidee pachniały nieco bardziej, to chyba byłyby moje ulubione kwiaty. Muszę przyznać, że one mają w sobie coś magicznego, coś takiego pięknego, więc gdybym mogła zmiksować zapach róż z wyglądem orchidei, to byłyby to orchidee. Kochani, to już koniec na dziś. Dziękuję Wam bardzo, że ze mną byliście. Dziękuję Karolinie z całego serducha, że zadała tyle fajnych pytań. Takie proste, ale też ciekawe. I zapraszam do subskrybowania kanału, do klikania kciuków w górę, do komentowania i do zostawiania feedbacku tutaj i na vlogu. Jeszcze raz Wam dziękuję, że ze mną byliście. Buziaki!